Spróbuję pana Tuska. Zaznaczam, ja to tak czuję, ja nie twierdzę, że tak jest. Że Bujas to jest polski premier, więc no i tak to czuję. Drodzy Państwo, są stworzone formacje już. Według mnie jest przygotowane, może inaczej, to co ma się wydarzyć jest to już przygotowane. Zrobię to bez polityków, tak. Maj, czerwiec. Ja czuję, że będzie mocne przygotowanie się. Znaczy tak, coraz bardziej oficjalnie będzie nam się mówiło o przygotowaniach do ewentualności konfliktu. To już się dzieje właściwie, ale to nasili się i to już w niedługim czasie. To jest kwestia krótkiego czasu. Ja mam takie wrażenie, że takie dwie sceny mi się kojarzą. Pierwsze to raptem wymiana ognia między Rosją a małym państewkiem. Nie wiem kto w kogo, ale to będzie wymiana ognia. Będą jakieś przepraszam, będą jakieś wystrzały. A potem mi się kojarzy taka scena, że na Ukrainę wchodzą wojska, ale od razu będzie mowa, że to jest coś pokojowego, że to jest, powiedzmy, w porozumieniu z Ukrainą i to jest pokojowe, coś pokojowego, że te wojska nie będą jakby wejdzie wojsko, ale mowa będzie o wejściu pokojowym. I te wojska wejdą w rejon, gdzie na Ukrainie wojna się nie toczy. Sześć państw jest przygotowanych do działania jednakowego, czyli jeżeli się coś zacznie, to włączy się w to 6 państw. Ale to włączenie się to nie będzie coś takiego, że raptem te państwa zaczną toczyć wojnę, powiedzmy, z Rosją. Czyli w tym sensie, że wchodzą na przykład na Ukrainę, wspomagają linię frontu i walczą z Rosją. To jest inaczej przygotowane. To jest przygotowane w sposób taki, że to będzie miała być pewna, że inaczej, że gdyby miała z tego powstać wojna, to by musiała Rosja najpierw uderzyć. I taka gra nerwów. W Polsce będzie ogłoszony taki stan zagrożenia, stan alarmów. Powiedzmy, że będą nas ostrzegać, że mogą syreny być, wtedy się trzeba dostosować, czy one rzeczywiście będą oznaczały coś groźnego, czy nie. Ludność w danych rejonach będzie musiała zaraz się umieć, powiedzmy, schronić, schować.
Niektóre rzeczy będą ograniczone w zakupie. Nie będzie można wszystkiego kupić, ile się chce. Niektóre rzeczy będą jak gdyby wydzielane, albo będzie trudniej je zdobyć. Jak to się zacznie, to ja nie widzę, żeby była zaraz jakaś wojna, jakieś bomby, jakieś działania wojenne tu, na naszym terenie, w Polsce. Będzie to bardziej takie ograniczające nas, stawiające nas w napięciu. Będą jakieś komunikaty, będą dla wielu osób pewne utrudnienia, na przykład, nie wiem, być może z wyjazdem. Najpierw to będzie wszystko logistyczne, takie przepisowe, i ten stan jakiś czas się utrzyma, i żeby stworzyć taką musztrę. Tak to czuję w naszym kraju. To będzie nasilało się, powiedzmy od czerwca. Będzie to tak dość mocno się nasilało, że propagandowo będziemy bardzo mocno, będzie się w nas wpajało możliwość zagrożenie i możliwość, znaczy będzie nam się uświadamiało to, że bardzo możliwe będzie, że może dojść do konfliktu, czy punktowego, czy poważniejszego konfliktu, między innymi też w Polsce. Sytuacja skomplikuje się, kiedy tak mi się kojarzy, że na Ukrainie są wojska, ale jest mowa o pokoju, mowa o zabezpieczeniu Ukrainy, a jest zaznaczane, że te wojska są tam pokojowo, nie przyszły tam, żeby walczyć z Rosją. W tym sensie, że nie będą uczestniczyły na froncie. Ale ja mam wrażenie, że jakiś czas to potrwa i raptem zostaną te wojska, znaczy jedno z miejsc, gdzie będą te wojska stacjonowały, zostanie zbombardowane. To zostanie uznane jako akt wojenny. Rosja zrobi takie uderzenie w to miejsce. Ja powiem tak. Jeżeli wejdą na Ukrainę wojska, nieważne, czy bardzo dużo tych wojsk wejdzie, czy wejdą tylko pewne ilości tych wojsk, i nawet jeżeli na początku będzie się mówiło o jakichś elementach pokojowych, absolutnie nie, na przykład, że ja to już mówię od siebie w tej chwili, że Ukraina zwróci się w końcu o taką pomoc, niekoniecznie militarną dla frontu swego, tylko o taką pomoc, i te wojska zrobią to. Będzie cały czas zaznaczane, że to jest pokojowo, ale powiem Państwu, że jak te wojska wejdą, to prędzej czy później, to jest tylko kwestia czasu, te wojska potem będą walczyły. Tak się sytuacja potoczy. Po raz trzeci to w końcu powiem, bo nie chciałem tego mówić, bo to jak gdyby nie było, ale też Bałkany mi się kojarzą. I nagle zaognienie jakiegoś konfliktu na Bałkanach i mowa będzie o rzezi na Bałkanach. Bardzo uaktywni się królewiec,
ten rejon rosyjski tu, blisko Litwy i przy polskiej granicy wschodniej, północno-wschodniej. Kwestia napięcia do, powiedzmy, działań jakichś poważnych, to może być kwestia czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. 4-5 miesięcy od czerwca. Tylko to jak na razie nie kojarzą mi się działania jakieś totalne, żebyśmy my mieli tkwić w jakiejś totalnej wojnie. Przynajmniej nie w tym okresie. Tylko jeżeli zacznie się ta narracja i te działania od czerwca bardzo głęboko idące, nie miejmy wątpliwości, że to już jest kwestia właśnie 2, 3, 4, może 5 miesięcy.